Witam. Dziś mamy 23 grudnia 2024 rok. To, żeby zapamiętać, dlatego że ostatnio nie mogę wpisać tytułu, ale nie dlatego, że coś tam, tylko tłumacząc prostym językiem, ja nie za bardzo potrafię pracować na tym komputerze. A ten komputer, na który pracuję normalnie, jest w remoncie. Po prostu powiększam mu dyski, dlatego że można było pracować w systemie 4K. Krótko mówiąc, te filmy, które robię, właśnie o takie przyrządy właśnie ostatnio, dzisiaj używałem, ale to dlatego, że przede wszystkim mniszek, no i choinka już zaczyna też funkcjonować i całe tutaj to święto. Nie zapaliłem z tyłu dzisiaj źródełek, bo dlatego, że tak kominek tutaj gdzieś się iskrzy. A tutaj taki maleńki komineczek, a tutaj mamy, nie wiem czy widać, tu choinki, które się palą i mają to, no nie widać tej choinki, szkoda, że jej nie widać. Ale, już wiem gdzie. Żeby ją oddać. Koło rączki. Rączka to jak pójdzie troszeczkę głębiej. I już nie wiem, czy tą choinkę widać, czy nie widać. Widać. Słabo, bo słabo, ale widać. Ale ja tutaj mam więcej takich gadżetów, drzewko migające, w ogóle cuda. Nie widzę, a to tylko dlatego, że jutro przychodzą znajomi, będziemy. Ja też nie wiem, o której rozpoczniemy tą wigilijną tutaj audycję, tak, ten mój monolog. Nie wiem, może nawet o 22. Będę starał się o 21, ale możliwe, że o 22 albo nawet o 23. Ale na pewno się spotkamy, także już z góry to mówię, że jestem. Ciekaw jestem, czy mnie słychać w ogóle, bo to jest ciekawe. Nikt nie napisał, czy mnie słychać, bo zawsze tutaj ktoś tam zawsze da jakiś zapis. No mamy słońce jeszcze. O, teraz dopiero. O, dziękuję, witam. Tak, ja ostatnio, znaczy te ostatnie godziny spędziłem na sprzątaniu i na naprawianiu wszystkich rzeczy, które są najbardziej trudne, czyli podłączenia prądu do choinki, znaczy tych światełek, tego wszystkiego. Nie chcę dalej dyskutować na ten temat, bo jest to horror, po prostu świąteczny horror. Ja jestem z tych, którzy są spokojni. Ja nie lubię za bardzo takich imprez. Jeszcze jutro przyjdzie te kilkanaście osób i będziemy tutaj wojować. Znaczy wojować jak wojować, naradzać się co w następnym okresie, ponieważ wszyscy należymy jakby do jednego, powiedzmy, że jesteśmy z koligacem. To jest fakt, że wszyscy jesteśmy rodziną, jakąś tam dziwną. Jeden z moich pradziadków miał 9 żon i z każdą żoną po 2 dzieci. I w pewnym roku tak się stało, że urodziło się mu 2 i 2 dzieci. W jednym roku, ale z 2 żonami. Jedna zmarła, to było tak, prawdopodobnie tak było, że jedna zmarła ta żona, on się ożenił z następną i ona już urodziła w tym roku. No jurny był dziadek. I co najciekawsze, że właśnie nie wiemy, do kogo należą dzieci, ponieważ nie ma roczników i nie wiemy, po której jesteśmy babci. No dom wariatów, no normalny dom wariatów. No ale tak było, tak jest i tak będzie. No, ale to nie przeszkadza, bo to jest 4, 5.
W niektórych wypadkach to jest 8 pokoleń, a w moim wypadku, ponieważ jesteśmy co 30 parę lat, co 30 mniej więcej, za 28, 31 lat, co taki jest taki cykl, no więc to jest tak, trzeba by pojechać 4 pokolenia w tył. To jest dosyć dobre. Ale o co chodzi? Teraz mamy ten czas koziorożca. No bardzo interesujący czas koziorożca. Ja wczoraj opowiadałem już o tym czasie koziorożca. Dzisiaj kto, kto zasiądzie na tronie prezydenta? Kto będzie prezydentem właściwie na tronie? Tron to ma marszałek, a teraz, a tutaj kto zajmie miejsce w Belwederze? No ciekaw jestem, czy właśnie to jest nieznajomość sytuacji, bo dopóki nie wyjdzie, nie przyjdzie mianowany prezydent, dopóty pan prezydent Duda będzie prezydentem. No i teraz na przykład coś by się stało. To jest prezydentem normalnie cały czas. No i się zapędzili chłopcy jakby nie w tą historię, w której by chcieli być. No i bardzo dobrze, że się zapędzili, nie znają prawa, będą kombinować, teraz właśnie będziemy w tym okresie najciekawszym. Jutro jest Wigilia, więc mają święta, oni są nieświąteczni, także będą kombinować, bo to jest, słuchajcie, no dobrze, w porządku. Po co mieszać, jak nie potrzeba mieszać? Wszystko wiadomo, jak jest. To nie jest tak, że konstytucja jest jakimś wymysłem, tylko konstytucja jest prawem i to prawo trzeba przestrzegać, jeżeli chce się być państwem konstytucyjnym. Chyba że zmienimy na jakąś inną nazwę państwa i teraz, ale do tego jest potrzebne referendum. No więc jeżeli referendum w mojej świadomości, inaczej, jakby to wytłumaczyć? W moim domu przy stole rozmawiało się o nocy długich noży. Rozmawiało się o tym. Dlaczego? Dlatego, że kilku kolegów mojego ojca studiowali w Niemczech. W Heidelbergu, w Berlinie i nie pamiętam, jak to miasto następne miało. Studiowali tam na Politechnice, na medycynę, w Berlinie medycynę i jeszcze ten studiował filologię chyba niemiecką, jeżeli się nie mylę, ten kolega. I oni wszyscy przeżyli ten moment tego wejścia Adolfa Hitlera do władzy. Przeżyli to i opowiadali o tym z punktu widzenia po prostu studentów. 2 udało się przyjechać do Polski, ten jeden uciekł do Stanów Zjednoczonych tą grupą tą ostatnią grupą, jak wiecie, o co chodzi. Nie będąc pochodzenia, będąc czystym Polakiem, tylko wyjechał tam. I dlaczego akurat do Stanów? Dlatego, że jego ojciec był w Stanach wówczas. I dlatego też, no co to ukrywać, sponsorował go jako studenta i wybrał mu Niemcy. Faktycznie niemiecka medycyna stała na bardzo wysokim poziomie. Zresztą Niemcy w pewnym momencie, w tamtych czasach mieli świetne szkolnictwo. Jednak Uniwersytet w Heidelbergu był równy
Sorbonie i naszemu tutaj Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. I były omawiane te sytuacje, jak to wyglądało, jak do władzy doszedł. Tylko szczerze mówiąc, ja byłem dzieckiem wówczas i mnie to tak troszeczkę, wiecie jak to jest. Dopóki były słodkości na stole, to trzeba było tego słuchać. Jak tylko słodkości albo nam odpuścili na młodszym młodzieży, to żeśmy dawali nogę i koniec. I tak to się kończyło. No więc żałuję, że nie miałem tej możliwości siedzenia przy stole i słuchania tych wszystkich historii bardzo zawiłych. To jest po prostu dla mnie to wówczas i też były, przez to też miałem kłopoty w szkole z historykami. Miałem kłopoty, dlatego że ja znałem jakąś tam historię, a tutaj nagle, kiedy mówiło się o Niemczech, o tym dojściu Adolfa do władzy, tak, no to ja wiedziałem. Ale co było w Polsce, no to tylko wiedziałem, że był Beck. A tak jakbyśmy tak skonfrontowali, na przykład tak mówiono o czymś, w dodatku u mnie w rodzinie był podział bardzo potężny pomiędzy Dmowskim a Piłsudskim. Był potężny rozdział i to, ponieważ no co tu ukrywać, mojej mamy rodzina pochodziła z Poznańskiego, no to kto jak nie Dmowski i kto jak nie, no co tu ukrywać, kardynał Wyszyński. No kto jak kto, ale to były dwie postacie najważniejsze w tym środowisku. I tutaj kardynał Wyszyński odnosił ogromne sukcesy z tym, że to był okres już bolszewicki. I my to nazywamy, że to są powiedzmy Polacy. Ja bym bardzo się zastanawiał, czy to byli Polacy. Teraz na pewno, pan chyba lekko przesadził. Jeżeli oni przyszli skądś, ja nie mówię o tych Polakach, którzy byli, ale pamiętajcie, że ci, którzy przyszli, tak jak Wanda Wasilewska i tak ta cała ta, to oni mieli tyle z Polską wspólnego, łącznie z marszałkiem Rokosowskim. No to co oni mieli wspólnego z Polską? Oczywiście, że tak, marszałek tak miał polskie i to był z prawdziwej szlachty polskiej pochodził. Tak, to prawda. Ale zaprzedał się i właściwie mu było tam lepiej. Teraz ostatnio mamy też takiego, przypuśćmy, Białorusina ostatnio, tak? Bo nie mówię o tym, co uciekł na Węgry, bo ten, co uciekł na Węgry, to uciekł w ideologii, ale tamten nie dostał żadnego takiego, uciekł do swoich, tak? No nie mógł uciec przez oblast kaliningradzką, to łatwiej było mu uciec do tego. No więc macie dokładnie, jak to wygląda. Przyjrzyjcie się pochodzeniu, na przykład chociażby tutaj mnie bardzo bawi pan, który tam różne nazwiska mają, bardzo dziwne. I ja tutaj, no co tu ukrywać, wywodzący się nie wiadomo skąd, a rodzice pracowali w jakimś instytucie czy gdzieś tam, najraczej w tej strefie radzieckiej, tam pod Wrocławiem. Ja nie chcę wymieniać nazwisk, musicie troszeczkę pomyśleć, bo potem będzie, że na razie nie, dlatego że jak będę z Tadeuszem usiądziemy i zaczniemy omawiać te osoby, kosmogramy, to wtedy sobie, ja wiem, też trzeba będzie cenzury trochę trzymać, dlatego że słuchajcie, te zapisy już zostają. Ja jestem tutaj nie wiem ile lat. Ja ostatnio byłem przerażony jedną rzeczą. Wiecie czym? Dokładnie śmiercią księdza Popiełuszki. Ile to lat minęło od tego momentu. Ja byłem na tym pogrzebie. I słuchajcie, nic się nie zmieniło.
Słuchajcie, to co księża tam opowiadali, to co mówili, to nie było człowieka, żeby nie miał łez w oczach. I byli tylko wyłącznie wojskowi w mundurach z żonami pod rękę. Nawet jeden szedł, było widać, że to jest jego albo siostra, albo z 2 kobietami pod rękę. One były na czarno ubrane, w chustkach. I on szedł i miał naprawdę dużo na pagonie. Naprawdę miał dużo. A takich pagoniastych było mnóstwo. Mnóstwo wojskowych było. Naprawdę to było nie do wiary, jak dużo było wojskowych. Wtedy na pogrzebie. I słuchajcie, nic się nie wydarzyło. Kompletnie nie odpowiedział nikt. Ani Kiszczak, ani Jaruzelski. Ani ten tutaj, co ja nie przypominam sobie, czy to był Marchewa, czy który tam to był z tych, czy tam jeszcze któryś, nie wiem. Jak bardzo bym chciał, to bym mógł się dowiedzieć, ale mnie to nie interesuje. Jego żona wyjechała na Śląsk. Zmieniła nazwisko, zmieniła wszystko. A co najbardziej mnie irytuje, że on sobie odbiera emerytury teraz 14 czy ileś tysięcy. I co? Za co? Powinien być zdegradowany do najniższego stopnia szeregowca i dostać szeregową emeryturę. To liczmy, że to będzie tam przypuśćmy 1000 parę złotych. I się męczy. Nie rozumiem tego. Bo człowiek, jeżeli cokolwiek nabroi, tak, pójdzie siedzieć, to z czego będzie potem żył? Emeryturę zaliczą mu to jako okres pracy? Dobrze, zaliczam. Ja nawet nie wiem, ja się nie znam na tym prawie akurat tutaj, tej recydywie tak zwanej, ale ciekaw jestem, jak to jest. Muszę kiedyś wejść do ZUS-u i porozmawiać. Bo jeszcze w pewnym momencie to mnie bardzo irytowało to, że na przykład pierwsi sekretarze partii nie płacili składek, a odbierali emerytury. No to jak? Tego nie rozumiem. Nie płacił składek, a odbierał emeryturę? Może ja się mylę, może nie wiem, ale przynajmniej ja takie mam wiadomości od moich kolegów, którzy byli pierwszymi sekretarzami partii. Nie tylko partii. Także w ZMS-ie, bo w tym ZMS-ie to się długo siedziało. To nie było tak, że tak do 20 paru lat. Nie, tam dużo starsi byli. Także tak to wygląda. Wczoraj czytałem niektóre posty troszeczkę mnie zdziwiły, bo były takie troszeczkę o kosmitach jakichś, ale ja tego tematu nie lubię podejmować, jak tutaj nie mam kogoś autorytatywnego. Ten temat będzie na pewno poruszany, ale bo w setce, dlatego że kilku moich znajomych no interesuje się tym tematem. Na ile? Nie wiem, ponieważ dla mnie jest to temat tylko taki, że oglądam filmy Spielberga i to jest, w tym jest zamknięcie. I to jest postawa, czy na przykład, i będziemy omawiać te niektóre filmy, dlatego że niektóre filmy po prostu ułatwiają nam przede wszystkim Taken. Taken, ja uwielbiam Strefę Mroku, uwielbiam tą Strefę Mroku, bo to uważam, że to jest najlepszy film. Potem następnie wszystkie bliskie spotkania, potem tam jest, no sporo tego jest, potem oj, nie pamiętam, jeszcze jeden film, który
radzę obejrzeć tylko 13 piętro, tylko że to się odbywa w Londynie. To jest, nie pamiętam, który rok, 32, 37, 32 chyba to jest. I to 13 piętro jest właściwie z polskim dubbingiem, tylko raz oglądałem ten film i jest takim o przestrzeni czasowej, czyli można się przenosić w czasie. Coś takiego, jakbyśmy przechodzili z czasu do czasu. Radzę to obejrzeć, bo Matrix jest bardzo ważnym filmem, ale Matrix daje taką monotonię, kiedy 13 piętro zupełnie inną świadomość daje. Radzę to obejrzeć, bo to jest naprawdę film on jest dziwnym troszeczkę filmem, ale pobudza dużo lepszą. Słuchajcie, ja nie wiem, czy wy macie dobrze mnie widzicie, bo ja światła zapomniałem włączyć. Może ja włączę światło, jeżeli was to nie denerwuje, bo może wystąpić ziarno po prostu. Jeżeli was to nie denerwuje, to napiszcie mi, że ziarno jest i że... To ja wstanę i po prostu zapalę to światło, będzie dużo raźniej. Jan się pyta, czy kawa na noc? Tak, zawsze. Ja nie, jeszcze wiesz, przede mną jest do drugiej to na pewno. Nie, wiesz, ja rano nie lubię kawy. Nie lubię kawy rano, ja piję kawę gdzieś tak dopiero od godziny 13. Ja wypijam bardzo dużo kawy i zawsze bardzo dużo kawy wypijam i ja przechodzę od czasu do czasu na yerbę, a jeżeli nie piję yerby, właśnie w tej chwili nie piję yerby, dlatego że yerba jeszcze bardziej mnie umacnia. Jest okej, tak? No więc dobrze, zostawmy to, bo no wolałbym trochę jaśniej, ale nie będzie. Teraz, jeżeli patrzymy na to, tutaj na tego koziorożca i na ten system, bo to jest system cały czas władzy. Czy bierzemy dom, czy bierzemy, to jest, Saturn jest ojcem, koziorożec jest systemem. I teraz w jaki sposób ten ojciec jest ważny, no, bardzo często mamy są ważniejsze. To jest zupełnie normalne, bo u mojej mamy ojca nie było. Więc moja babcia przyjęła rolę jakby taty i mamy. No i była bardzo najważniejszą osobą. I dla mnie świadomość babci też była dużo ważniejsza niż tej drugiej babci i z taty strony i dziadka. Ja ich nie traktowałem poważnie, ponieważ babcia dla mnie była dużo ważniejsza mamy, dlatego że ona umiała być silną kobietą i faktycznie była bardzo silną kobietą, wyjątkowo silną kobietą. Ja dzisiaj takich kobiet w ogóle nie spotykam. I wszyscy, którzy znali moją babcię, i co najciekawsze, że zupełnie przez przypadek ostatnio rozmawialiśmy w takim towarzystwie. Ja powiedziałem, że mówiono o mojej babci właśnie. Ja byłem zaskoczony. Ja mówię, jak miała na imię? Melanie. A ja mówię, oj, no to przecież to jest i wszyscy zaskoczeni. Akurat byłem w takim środowisku, że rozmawiali właśnie o tym. I byli wszyscy zdziwieni, że ja jestem i mówi, Boże, to ty, i taka miła zaczęła być atmosfera, ale szacunek do tej osoby ogromny. Co tu ukrywać, no ja szczycę się swoją babcią, bo zakładała szkoły. Tak, zakładała szkoły w tamtych czasach po I wojnie światowej i to był problem. Dlatego, że ówcześni chłopi czekali z kosami na nauczycieli.
Dlatego, że odrywano dzieci od pracy. Taka jest prawda. Taka jest rzeczywistość. I pamiętam, jak moja babcia już zmarła, znaczy na grobie, tak. Podeszła taka pani i do mojej mamy i dziękowała za to, że dzięki babci nauczyła się czytać i pisać. Bo inaczej by nie umiała w ogóle. Podejść tak w tłumie, kiedy jest pogrzeb i takie rzeczy robić. I właśnie to jest ten koziorożec, że my nie potrafimy jeszcze jednej rzeczy pojąć. My się boimy jakby śmierci, ale nie boimy się tego, co pozostawiamy po sobie. A to jest właśnie ten koziorożec. To jest ten koziorożec, bo trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że jeżeli jesteśmy spełnieni w swoim życiu, odchodzimy z odwagą. Bo wiemy o tym, że nie kończy się nasze życie. To nie jest prawda. Słuchajcie, naprawdę o tym można godzinami rozmawiać i postaram się o tym rozmawiać, bo jednak reinkarnacja chyba jest. Ja patrzę na buddystów, poprzez buddystów, zgoda, ale widzę, że ta pamięć genetyczna, która jest już udowodniona, ta medyczna taka, jest, skłonności do pewnych zachowań też. W astrologii widać fantastycznie to, że jesteśmy podobni nie do rodziców, a do dziadków, nawet do pradziadków bardzo często. Mamy te same charakterki, te same pobudki do jakichś tam awantur, czy do jakiegoś tam działania twórczego. I sporo mamy takich teraz. I oprócz tego, co najciekawsze, że to widać najbardziej u małych dzieci. To dzieci, które mają 2 latka, 3 latka. Jeżeli teraz nauczymy takie dziecko szybko mówić, a dzieci czasami bardzo szybko mówią, bo w 8 miesięcy już zaczynają mówić, nie wszystkie w rok. 1 krok i mowa, tak. Krok, jak to się mówi? 1 krok i słowo, tak, jakoś tak jest. Ale dzieci wtedy mówią. Ja miałem do czynienia z takim dzieckiem, który do mojego kolegi powiedział, ten dzieciak, bo on podał mu piłkę. Malutkie dziecko. Złapał rączką, pogłaskał go po twarzy i mówi: ty jesteś dobry człowiek. Ty będziesz dobry. Ty będziesz wielki. Ten mój kolega był troszeczkę zdziwiony. Wówczas robił doktorat. Dzisiaj już jest profesorem. I mówi: wiesz, to dziecko z taką wyrozumiałością. I co najciekawsze, że mówi, w momencie, kiedy wydawano mnie dyplom, mój promotor powiedział w ten sposób, że po raz pierwszy widział pracę, którą on był szczęśliwy, że może być promotorem. I 2 profesorów powiedziało, gratulowało jemu za to, że ta praca jest tak pięknie napisana. A faktycznie pisał w zamknięciu swojego domu i faktycznie robił to bardzo rzetelnie. I to się chwali. To jest właśnie ten koziorożec, ten taki. I teraz zwróćcie uwagę, że budujemy swoje życie i odchodzimy. Teraz, jeżeli ktoś powie, ale wie pan, coś pan tutaj, przypomnijcie sobie dokładnie Borynę, jak umierał. Boryna jest koziorożcem. I Boryna jest tym człowiekiem, który umierał. Właśnie w typowy sposób dla koziorożca.
padając na kolana na swoją Matkę Ziemię. I to jest właśnie ta najważniejsza historia, która dotyka nas wszystkich. My musimy być szczęśliwi. I mój wujek, mojej babci brat, stryjeczny, tak, wrócił z Rosji po wielkich kłopotach. To był 50 albo 51 rok. Z prikazem, że zostanie komunistą w Polsce. Tak się przyjeżdżało, podpisywało się taki weksel tam w Rosji. I wujek przyjechał tutaj, zginęła mu rodzina, miał żonę i 2 dzieci, zginęli oni, tak podał Czerwony Krzyż, rosyjski też, podczas zawieruchy. I moja, inaczej, żona jego brata, który zmarł, wyszła za niego. No i w momencie, kiedy już był ślub, oczywiście kościelny, wszystko w porządku, przyjechała żona. Teraz popatrzcie, 50 chyba 2 albo 3 rok, kiedy się wojna skończyła. On przyjechał tutaj już jako wdowiec, tak? Ona też była wdową. Tylko dlaczego, skąd ona się dowiedziała, to było najciekawsze, skąd ona wiedziała, że wujek wrócił. Po prostu opisano go w gazecie, że wrócił jako wielki bolszewik. I ona przeczytała w tej gazecie. No i przyjechała i wtedy była taka konsternacja w rodzinie. Ksiądz oczywiście powiedział, że momentalnie odstępuje od ślubu, unieważnia. A z kolei, no nie wiem jak powiedzieć, chyba ta ciocia, ta pierwsza żona powiedziała nie. Dobrze, w porządku, niech tak zostanie. I teraz niedawno z tymi dziećmi się spotkałem. Są szalenie fantastycznymi ludźmi. Wujek bardzo szanował te dzieci swoje. One już były właściwie dorosłe, kiedy ja teraz właściwie z wnukami miałem do czynienia. I to jest przepiękne, że szanuje się kogoś za tą postawę, za to wszystko. A propos, wujek właśnie specjalnie wtedy, no i go wyrzucili z tej partii komunistycznej za ten ślub. To był numer 1 powód. I chyba też ta pierwsza żona zrozumiała, o co chodzi. A z ciocią nie mógł mieć dzieci już w ogóle, bo po pierwsze byli to już dorośli ludzie, bardzo dorośli. Przecież wujek był zabrany jeszcze za czasów carskich. No więc to była starsza osoba, a oni mieszkali na Kresach. I no, sytuacja paradoksalna, ale jednak życiowa, straszna, tragiczna i taka koziorożcowata. To jest właśnie ten koziorożec, który pokazuje nam taką dziwną hardość, taką dziwne sytuacje i tutaj mieszanie. Tak człowiek jest wolny, bierze ślub i nagle okazuje się, że jest ta żona i ten kościół, jak się zachowa, jak to wszystko będzie dzisiaj, bo dzisiaj to, no co za problem, kościelny rozwód. Właściwie nie ma kościelnego rozwodu, to nieprawda, to jest unieważnienie. Ja mam takiego kolegę akurat teraz, młody chłopak, właśnie jego ojciec unieważnił ślub. I on do mnie przyszedł wtedy, ten kolega, bo bardzo się przyjaźnimy, ze względu na sytuację, po prostu też zajmuje się między innymi astrologią, ale także maluje. I po prostu bratnie dusze.
a ja mu pomagam w niektórych sytuacjach takich artystycznych bardziej, bo tutaj się poznaliśmy na kanwie malarstwa, a nie astrologii. On przez przypadek potem do mnie mówi, że on zajmuje się astrologią, bawi się w tą astrologię, ale jego interesuje raczej symbolika astrologiczna, więc te rzeczy. Ja mu podpowiadałem, co, a potem tak mówi, ale pan coś tak dobrze zna tą astrologię. A ja mu mówię, że zajmuję się astrologią, powiedzmy, że nawet zawodową. No, jak wtedy, że wtedy rozpoczynałem tą astrologię, znamy się bardzo długo. Znaczy długo jak długo. W jego życiu krótko, ale w moim tym zawodowym sporo. Właśnie on przyszedł wtedy do mnie i mówi, jak ja jestem traktowany teraz. A ja mówię, normalnie. Normalnie, bo mówi, wiesz, tak to nie mam ojca w religii, wiesz, to jest troszeczkę dziwne. Ja porozmawiam z jakimś teologiem, księdzem albo z prawnikiem kanonicznym, bo tacy też są w Lublinie. Jest prawo kanoniczne i wtedy zobaczyć, jak to wygląda w ogóle. Bo nie wiem, osobiście nie wiem, jak to wygląda, jak potem właśnie przypuśćmy przy małżeństwie i się mówi o rodzicach, a rodzice mają unieważnienie ślubu. Nie wiem, zupełnie. Mam jeszcze kilka takich kłopotów, których nie wiem, związanych między innymi z Kościołem przede wszystkim, bo to są problemy, które troszeczkę, przypuśćmy, nie to, że bolą, tylko jeżeli chce się być wiernym Kościołowi, to trzeba wiedzieć w jaki sposób. Ja bardzo sobie cenię pana Cejrowskiego, mimo że on tutaj, ta żona jemu tam, tak, ale on uważa, że jest. I to jest bardzo ważne. I jest. I żyje w tym przeświadczeniu. I bardzo dobrze funkcjonuje, jest, nie zmienia swoich poglądów. To jest bardzo ważne, bo jeżeli mężczyzna tym bardziej zmienia poglądy, to jest takie płaskie, takie wschodnie dla mnie. Nagle. Ja bardzo podziwiam, ja nie wiem, jakie są sytuacje u pana prezydenta Trumpa, ale na przykład bardzo tutaj jeżdżono w momencie na Melanii, że ona jest terroryzowana, że to jak terroryzowana, jak ona jest biznesmenem prawie że równym jemu, doszła do ogromnych pieniędzy, doszła do fantastycznych swoich, jako modelka doszła do naprawdę do potężnych firm i ona jest właścicielem firm kilkunastu, to co ja się orientuję, to są bardzo potężne, nie tylko modowe, to jest najciekawsze i ona przecież poznając znaczy wtedy jeszcze pana Trumpa, to była już bardzo mocno ustawioną kobietą. Ona już wszystko miała, już więcej nie potrzebowała. Więc tutaj ta koziorożcowatość i ta umiejętność przekazywania wiadomości fałszywych, bo koziorożec czy potrafi? No właśnie o to chodzi. Czy te osoby dochodzą do jakiegoś punktu wyjścia, że są wielkie, jak kłamią? One nawet nie pozostaje po nich pył. Macie takiego kłamczucha numer 1, to nie jest kłamczuch, to jest najbardziej dziwne, to jest Urban. Ale Urban zrobił swoją gazetę, zrobił sobie swoje jakby działanie i żył w dobrych czasach. Bo w normalnych czasach można by było powiedzieć, że on jest antypapieżem. Czyli jest Jan Paweł i anty-Jan Paweł. Czyli jeżeli patrzy się na zło, to właśnie można patrzeć na Urbana. To było wcielone zło. Jak ja przecież mnie było czasami wstyd, że jestem łodzianinem. Jak byłem gdzieś tam w środowisku warszawskim, czy krakowskim, czy kieleckim, tym związanym przypuśćmy, z ruchem kościelnym, no to troszeczkę było nie tak. Już najbardziej w Gdańsku.
Gdańsk, środowisko gdańskie, czy Gdynia, Gdańsk, to już absolutnie ten człowiek był poza jakby planem. A jednak funkcjonował i on taki był obcesowy i właśnie to jest to. I co po nim pozostało? No pozostało, ale właściwie, no jeżeli ktoś uważa, że to była potężna postać, bo jeżeli patrzymy z punktu widzenia zła, to oczywiście, że tak. No i dzisiaj następną osobą, którą ja usłyszałem, ale też już żyjąca, to jest pan, który jest szefem, chyba nadal jest szefem wyborczej. To jest następna postać. No i już nie żyjąca pan Kuroń, tak. To też są osoby, które wprowadziły nas wszystkich w tym momencie, no co tu ukrywać, ale okrągłego stołu, w taką matnię, z której właściwie w tej chwili nie potrafimy wyjść. I tu jest właśnie najbardziej no taki dziwny układ. Fantastyczny układ był dla nich, dlatego że oni mieli pieniądze przeogromne z tego całego interesu, jaki był, wydawano te ustawy, nie ustawy i za to dostawano ogromne pieniądze. Sobie nawet nie wyobrażacie, jaki to był świetny interes. I też, że ktokolwiek, zwróćcie uwagę, że ktokolwiek wtedy z dzisiejszych parlamentarzystów, ilu jest właścicieli redakcji. Zwróćcie uwagę, nawet Michnik, już nie Michnik, tylko co ja mówię, Korwin-Mikke. Nawet Korwin-Mikke, czy ktokolwiek, kogo nie dotkniecie z tych ludzi, którzy są teraz jakby w założeniu, to oni mieli swoje działania i swoje czasopisma, czy gazety, czy jakieś te, dlatego że to wtedy był szał. Ja pamiętam, sam zresztą kupowałem, wcześniej też kupowałem 3 gazety, a później wykupowałem 4 gazety, czy nawet 5, czy nawet więcej, bo kupowałem Wprost, potem kupowałem Przekrój, kupowałem tylko dlatego, że ja się na Przekroju wychowałem. Przekrój był taką moją najbardziej stabilną gazetą, którą zawsze miałem w domu. Moja mama kupowała ten Przekrój, zawsze ten Przekrój był w domu. No i oprócz tego jeszcze jakieś inne gazety, których już tak, Dziennik Łódzki to oczywiście, że tak, czy nie pamiętam, jak w Warszawie się ta gazeta nazywała. Zupełnie chyba Głos Warszawy, tak. Głos Wybrzeża też kupowaliśmy. Potem, no co tu ukrywać, wcześniej w tamtych czasach, ponieważ chodziłem do szkoły, to no, Trybunę Ludu. To była też główna gazeta, że coś się niecodziennie kupowałem. Nie. Kupowałem ten Trybunę Ludu, kupowałem, kiedy coś się działo w kraju. I dlatego też pamiętam właśnie to, co wczoraj mówiłem, pana Cyrankiewicza. Przemówienia, całe szpalty w tym, ogromne. I jeszcze jakaś gazeta była, która była taką polityczną właśnie, gdzie Cyrankiewicz się wypowiada, albo może mój wujek przynosił te gazety z tych. I dlatego też pamiętam pana Cyrankiewicza jako tego mówcę. I to jest niezaprzeczalny fakt, że tutaj pewność znaczy idealnego dla młodego człowieka jakby polskiego słowa, bo przepięknie pisał pan Cyrankiewicz, to te przemówienia były nieporywające. Nie, to wcale nie chodziło o to, bo to porywające to był
właściwie to był najbardziej porywający Gomułka, jak on tam gadał, to można było ze śmiechu paść, albo potem jeszcze był ten, nie pamiętam, czy Szydlak, czy tam ktoś też, potem śmialiśmy się wszyscy z Albina Siwaka, kiedy w gruncie rzeczy z tych wszystkich tamtejszych kolorów, to chyba on był najbardziej biały. Taki najbardziej, i Albin Siwak, to co on mówił o tym wszystkim, stał się taką ostoją prawdy co do tego bolszewizmu. Bo najlepszy numer był, ja nie wiem, kto do Gomułki to powiedział, że już wypędziliśmy kompletnie wszystkich wyznawców judaizmu i nagle ktoś się odezwał, ale zostały żony. Bo faktycznie jego żona była Żydówką. I większości tych ludzi to właśnie, to był chyba taki, to już był przymus u nas w Polsce, to był przymus za Piłsudskiego. Już Piłsudski wtedy wprowadził ten styl. Z czym się nie mógł pogodzić Józef Stalin. Na przykład zupełnie inaczej prowadził to, co innego Hitler. Bo Hitler to wiecie, dzisiaj historia mówi zupełnie co innego i możecie to przeczytać. Ale Józef Stalin po prostu w pewnym momencie on zrobił sobie czystkę jako ten jeszcze ówczesny koziorożec zrobiony przez astrologów sowieckich. A teraz my sobie wyobrażamy w ten sposób. To nieprawda. Rosjanie mieli na bardzo wysokim stopniu astrologię i oni naprawdę mieli wysoko. Zresztą macie Mistrz i Małgorzatę. Jeżeli czytacie Mistrz i Małgorzata, to jest Biblia. To jest Pismo Święte dla ezoteryków i dla tych ludzi tamtejszych. I wychowankiem tego działania jest Copperfield. Przecież Copperfield, jego dziadek, był na tych przedstawieniach. I Copperfield w dalszym ciągu prowokacje ma właściwie z tamtych czasów. Te chusteczki, to wszystko, co się działo. I teraz, jeżeli ktoś mówi, że dla niego jest to wielka księga, że najważniejsza księga w jego życiu, no to już wiecie, kto to jest. A tak się wypowiada właśnie pan Leszek Miller. Jak ja usłyszałem to ja mówię, no jesteśmy w klubie. Już teraz wiem, kim jesteś. Faktem, że teraz wypowiedział się na temat tutaj naszych przyjaciół bardzo ładnie, to jest fakt, ale dlatego, że jest europosłem, już ma gdzieś, już nabrał kabzy tyle, a w dodatku przepłacił ogromną swoją historię, kiedy jego syn tak odszedł z własnej nieprzymuszonej woli na inne, do świata. No ale taka jest prawda, rzeczywistość, że zwróćcie uwagę, Stalin też wykończył swojego syna, tak? A córka zmarła w Stanach Zjednoczonych. W Los Angeles chyba, jeżeli się nie mylę. W jednostce marynarki wojennej. Ona mieszka na terenie jednostki marynarki wojennej. To co ja wiem, ale czy to prawda? I zwróćcie uwagę właśnie, patrzcie na koziorożca, jak wygląda ten koziorożec, jak wygląda, znaczy nie koziorożca, tylko władza. Władza, dokładnie, bo to jest system władzy, w jakim systemie jesteśmy i jak rządzimy swoim życiem. Możemy rządzić całymi masami, ale możemy rządzić sobą przede wszystkim. I jak będziemy sankcjonować w momencie, kiedy będziemy już przechodzić, no nazwijmy to tak, w chmurkę, tak ja to opowiadam, że żadnego kozła nigdy nie znaleziono, bo koziorożce odpływają z chmurkami gdzieś tam w historii.
bo taka jest legenda i to jest bardzo ładna legenda i ma dużo do powiedzenia. I teraz jeżeli patrzymy na to swoje życie i budujemy to swoje życie, musimy patrzeć na to, żeby być no przynajmniej dla siebie wyzwoleni. Co daje? No, Uniwersytet Trzeciego Wieku na przykład jest takim wejściem dla starszych osób, ponieważ no, jesteśmy z tych roczników, gdzie trzeba było mieć bardzo dużo punktów, żeby dostać się na studia, albo w ogóle nie było możliwości. Przecież dokładnie pamiętam, jak ja zdawałem na Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych tutaj w Łodzi, na artystyczną. I słuchajcie, takiego pana w mundurku widziałem, który przyszedł i w momencie, kiedy już były, moment, wiecie, skreślania studentów. No. Czy ja przyszedł z teczką, kogo tak, kogo nie. Taka lista była studentów w komitecie partii. Tak. Potem jak zdawałem już na medycynę, akurat był taki moment, że właściwie przyszli nie, tylko że nie na tej liście. Dokładnie. Nie na tej liście. A dlaczego? No bo w rektoracie była moja ciocia i dała tą listę, a nie tą listę. Ale był pan, który przyszedł i dokładnie wiem kto. Także nie patrzcie na to, że nie. I dzisiaj znowu dążymy do tego samego, tylko w inny sposób, zupełnie w inny sposób. Także jak możecie patrzeć, a dlaczego? No to wam mówię. Chodziłem do tych 2 szkół i to było w Łodzi źle traktowane. Dlatego w Warszawie mogłem sobie spokojnie, bo miałem anioła, ale w Łodzi nie. I dlatego były te kłopoty. Tutaj ktoś powiedział, bo ja donosiłem. No właśnie nie donosiłem, tylko właśnie na mnie donosili nauczyciele. Dlatego miałem kłopoty, ale co to ukrywać, mi te same kłopoty miał mój przyjaciel, z którym kiedyś usiądziemy w fotelu i będziemy rozmawiać, który jest kupę lat młodszy ode mnie, a trafił na tego samego człowieka, więc sobie będziemy rozmawiać o nim, tylko że on zakończył, on umiał zakończyć tą sprawę. Ja nie umiałem zakończyć tej sprawy, ponieważ mnie to nie interesowało, a jego bardzo zainteresowało to. Dlaczego? Dlatego, że po prostu miał młodszego brata i bał się o swojego młodszego brata, który był też w tej samej szkole. O, powiedzmy, że tak. I potem jak żeśmy się spotkali, a spotkaliśmy się u mnie w gabinecie, bo przyszedł do mnie do gabinetu, tutaj astrologicznego już i ja zacząłem z nim rozmawiać i potem wymieniliśmy nazwisko. Ja mówię, miałem kłopoty przez tego i tego człowieka. Mówi, no mówi, to ci opowiem coś. No i zaczął opowiadać. No i idealnie się zgodziło. No więc z tym koziorożcem, jeżeli patrzymy, który nachodzi na nas z tą strukturą, można wygrać, tylko trzeba wiedzieć w jaki sposób. I to nie jest wielki problem. I astrologia pomaga. Między innymi, no co tu ukrywając, najsilniejszą metodą jest tą, którą zastosował Gandhi wobec Anglików. Czy medytacja, kontemplacja, te wszystkie sposoby. I ta nieugiętość społeczna. W tej chwili, no tutaj w tym kraju, naszym kraju, w tej naszej Polsce,
99% to są ludzie, znaczy 99 nie, ale dobrze, 82% ochrzczeni. Jeżeli są ochrzczeni, powinni traktować to poważnie. Kiedy był Jan Paweł, traktowano to poważnie. Kiedy była ta śmierć Jerzego Popiełuszki, księdza Jerzego Popiełuszki, było to poważnie traktowane. I w takich momentach stajemy się nagle jednością. Ale w momentach, kiedy jest tak zwany luzik, no to rozbieramy się na 3 zabory. Ten pruski, ten ruski i ten austriacki. I w tym momencie, jak mnie to wujek wytłumaczył w Austrii, że wchodzą na stół 3 alkohole. Jeżeli wchodzi na 3 alkohole na stół, to ludzie są wyjątkowo głupi. No i teraz właśnie największego producenta alkoholu, tak w tubkach czy nie w tubkach, wsadzono tak. I pan Palikot sobie tam będzie odpowiadał, czy odpowiada, czy nie odpowiada, nawet nie wiem, bo ja tego nie śledzę. Ale wiem, że on jest od produkcji, zresztą co tu ukrywać, chwalił się, jakie to on robił trunki, nie trunki. Zresztą to jest bardzo dobry interes, ta okowita zawsze była, tylko że ja zawsze wiem o tym, że ci, którzy zajmują się alkoholem, następne pokolenia bardzo źle kończą. I on też kończy źle. Nie wiem dlaczego nigdy alkohol nie przynosił jakby chwały. Tak, są rodziny, które są lekarze. I to już znam takie rodziny, które są od 5 pokoleń lekarzami. Czyli jeszcze za carów, tak. Były to rodziny lekarskie czy prawnicze i są cały czas. Co prawda już w tej chwili gdzieś tam są w Paryżu czy w Anglii czy gdzieś, bo musieli uciekać, oczywiście, że tak, ale są. Nawet rosyjskie rodziny takie znam, które tam gdzieś w Moskwie było, i w tej książce Wojna i pokój jego nazwisko jest, w tej książce. Kiedyś akurat była taka sytuacja, że po powrocie z Rosji, akurat przeczytałem tą książkę, dostałem od Wiktora i przyjechał właściwie do naszych kolegów, ale już w astrologii. I wymienił swoje nazwisko. I ja tak mówię, kurczę, skądś to nazwisko znam, ale mówię, to ruskie jest nazwisko. Kolega obok mnie, prawnik, siedzi, mówi, jasne, że ruskie. Ja mówię, wiesz co, ja mówię, z Wojny i pokój, masz taką książkę, gdzieś ktoś ma, mówię, a chodź, pójdziemy do biblioteki. No i przyjrzeliśmy szybciutko, no i znaleźliśmy, i właśnie był prawnik. No i tak w takim momencie pytamy się jego, ja mówię, a ty z wykształcenia jesteś prawnikiem? On tak mówi, dobrze jesteś jako astrolodzy. Nie, ja mówię, przeczytałem w książce Wojna i pokój. Wtedy po prostu aż widać było, że był tak zdziwiony, tak właściwie zaskoczony tym, takie wiecie o co chodzi, taki zaparty. Podobało mu się, ale nie chciał się przyznać do tego, a musiał się do tego przyznać. No, był w gronie astrologów, tak? No więc troszeczkę jak się jest w tym gronie, to i palnie się taką rzecz. To niektórzy uważają, no tak, oni świetnie widzą w tym. Nie wiedzieliśmy, tylko po prostu blisko sprawdziliśmy. No i go trochę. Także to, no bo astrologia jednak, co tu ukrywać, astrologia poszerza bardzo. Ja nie namawiam nigdy do astrologii, dlatego że uważam, że astrologia, tak jak się mówi, nauczyć się czytania kosmogramu to jest rok, ale nauczyć się takiej astrologii ad hoc to jest przynajmniej 3 do 5 lat. Potem jest tragedia.
Bo wszyscy uciekają od was, jako od astrologów. Kompletnie. Zostajecie sami. Zostajecie koziorożcami. Siedzicie na tej skałce bardzo wysoko. Nikogo. No nikogo. Zupełnie. To jest czysta komedia. Naprawdę. Możecie tylko rozmawiać z wami, czyli z astrologami. Możecie jeszcze porozmawiać. A tak to nie ma o czym. Ludzie ogólnie, ja mówię o mężczyznach, to pamięta tak, że poszedł do wojska, nawet nie pamięta, jaką szkołę skończył, gdzie ona była. A już imienia szkoły absolutnie nie pamięta. Tylko poszedł do wojska, przysięgę, potem jak tam z chłopakami dostał coś tam, jakiś order albo coś, potem pamięta, że brał ślub, ale już kiedy się dziecko urodziło, o której godzinie i co, to już nie pamięta. Potem jak go wyrzucili z pracy albo poszedł do pracy, to go pamięta. I też wszystko. I nawet nie pamięta, kiedy dziewczyny poznał. Był ślub. I zwróćcie uwagę, jak zaczniecie rozmawiać z takim, a pamięta pan swój ślub? To powie, no tak. A jak on wygląda, w jakim miesiącu? Nie powiem. Czy to był wrzesień, czy październik, czy listopad, datę absolutnie. I u kobiet bardzo podobnie jest. Też jak się pytacie, w którym roku się dziecko urodziło, to zaraz, to był 80, zaraz, ona ma tyle lat, ja miałam tyle lat i liczę. Zwróćcie uwagę. Bardzo często kobiety lepiej, mają lepszą pamięć, ale mężczyźni mają makabryczną. I teraz o czym z takim człowiekiem rozmawiasz? Mimo to, że on jest inżynierem, mimo że on jest nawet lekarzem. W tej chwili już tacy lekarze się znajdują. Ja ostatnio wygoniłem ze swojego środowiska, no przynajmniej z 5. Zrezygnowałem z nich. No, po pierwsze oni brali udział w tej masakrze, tej apokalipsie. To już w ogóle dla mnie, jak się dowiedziałem, że on tam, a ty jesteś? Ja mówię, jestem człowiekiem, a nie. Ja nie lubię zmieniać płci. On się tak patrzył na mnie, no ja mówię, a co, kolczastek chcesz mi zainfekować, czy kimś, co i co? Pozbawisz mnie czegoś tam? Ja mówię, chłopie, no chyba. Do jednego powiedziałem, przecież razem żeśmy farmakologię zdawali, no i co? I u tego samego żeśmy zdawali, i jak? I ty nie pamiętasz podstaw? Ja potrafię się dogadać z panią magister farmacji w aptece, a z takim tak powiedziała jedna z pań, Big Pharma rządzi, mogę być na piedestale YouTube'a. Miejmy nadzieję, że w tym kontekście nie będzie. No, powiedziałem tak, wie pan, no cóż zrobić? Ja mówię, no i co z tego? To nie jest problem. Jest problemem przysięga. Ja akurat nie dorosłem do przysięgi, bo akurat już wtedy byłem zupełnie na innym kierunku i gdzie indziej co innego robiłem, ale fakt jest faktem. Kolegów nie zmieniam, oni są zawsze będą kolegami, bo są kolegami, nie ma innego tam, to nie współpracownicy, ani nie pracowaliśmy w jednym zakładzie, ani byliśmy, tak to wygląda. A że dzisiaj zajmuję się właśnie astrologią, a to, że byłem w Warszawie i w Warszawie mnie ściągnięto do cechu bioenergoterapeutów i tam musiałem
recytować, a było mi to bardzo bliskie, a ponieważ dlaczego to było inaczej? Bo to było w ten sposób, że po prostu przyszli do mnie. Zaczęliśmy rozmawiać na te tematy, między innymi medyczne, farmakologiczne, zielarskie, niezielarskie. Ja cały czas w astrologii nie było problemu ze względu na moją koleżankę, którą będziemy tutaj prowadzić, która jest doktorem w tej wiedzy i inżynierem po poznańskiej szkole. I cały czas, ponieważ ona zajmuje się astrologią i ja, i to robiliśmy i robimy do tej pory. I cały czas jesteśmy w pędzie. Czasami tylko dajemy sobie odpór, ale musimy dać sobie. Już zaczęliśmy tą książkę wydać, ale tak schodzi nam to, ale powód chyba najbardziej odpowiedzialność. Że my tak odstawiamy, to ciągle nam coś nie pasuje, ale to ciągle. Albo jej, albo jak. I zostawmy to na 2 tygodnie, zobaczymy za 2 tygodnie. A te 2 tygodnie to 2 miesiące, prawie równo jak offsetka, prawie równo tak samo jak offsetka, to my tak cały czas piszemy tą książkę. To już dłużej, bo ta książka już miała powstać, nie chcę mówić, że 20 lat temu. Ale były inne materiały, dzisiaj są inne materiały, inne dokonania, inaczej podchodzimy, bo w tej chwili co nas na przykład w zielarstwie zniszczyło? Nie standaryzowanie. Słuchajcie, jeżeli coś, to jest właśnie to, co Niemcy podpisali z tą grupą tych krajów latynoskich, tak, że będą jedzenie przywozi stamtąd i ono będzie tańsze i to. Zastanówcie się, przypuśćmy, że przywożą obojętnie coś zdrowego i to jest naprawdę bardzo dobrze wyhodowane. Ja już nie mówię, że to też Niemcy hodują, bo tam jest pełno Niemców, to jest między Niemcami układ. Wiecie to. Ktoś napisał wczoraj właśnie, że Hitler w Peru zmarł w 1962 roku. Tak szczerze mówiąc, nie wiedziałem o tym. 62 rok, to ja nie wiem, ile on by miał, ale możliwe, że tak. Ale skąd te wiadomości, że w Peru? Ja bym bardzo prosił tą osobę, nie teraz, ale po świętach, żeby zadzwoniła do mnie. Skąd ma te wiadomości? Bo wiesz, bardzo bym chciał, jakby to była książka jakaś, podać tytuł, czy cokolwiek, czy jakieś takie wiadomości sensowne, bo o co chodzi? Wiesz, jak czasami, ja mówię już do tej osoby, jak prowadzę wykłady, to lubię strzelać takie dane, wiesz, ale muszą być one podparte jakimiś dowodami. Przynajmniej wyjmuję tą książkę i, wiesz, i pokazuję. Ja znam historię Niemiec, tą faszystowską, jak oni dochodzili do władzy, jak oni dochodzili, to co żeśmy rozmawiali wcześniej tutaj, ze względu na tych, powiedzmy, że wujków, którzy przy stole u mnie podczas właśnie Wigilii, bo to były główne święta, Wigilia, pierwszy dzień świąt, u mnie nie było rodziny. Nie, dlatego że babcia moja zmarła w 63, a dziadkowie już nie żyli. A mój dziadek w obozie zginął, koncentracyjnym niemieckim obozie na terenie Polski. To już tłumaczę, żeby tam czasami nie było tak, że nie niemieckim obozie koncentracyjnym na terenie Polski. Hitlerowski niemiecki obóz koncentracyjny żeby YouTube nie złapał, wiecie o co chodzi. Hitlerowski, niemiecki, Niemcy to hitlerowcy i w obozie koncentracyjnym mordowali Polaków. Nie tylko. W Dachau mordowali swoich też, Niemców. Tam zginął
Pręgiel, jeden z największych astrologów Polski, właściwie największy, ten, który wydał kalendarze astrologiczne, wspaniały facet, urodził się, nie wiadomo, czy urodził się w Meksyku, czy w Stanach Zjednoczonych, nie wiemy o tym. Jego rodzice byli tam chyba na placówce. Postać niesamowita. Pan profesor Wagner był w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu razem z Cyrankiewiczem. No i tutaj też się zapytano tam kiedyś mnie o tego naszego największego Polaka, że to wydał Cyrankiewicz. Tego nie wiem. Nie umiem na to odpowiedzieć, bo nie znam aż tak dobrze historii. Dlatego też wolę, żeby tutaj z boku, czy po tej stronie, albo po dwóch stronach siedzieli historycy i ja tylko robię swoje, oni robią swoje i wtedy jest kompendium wiedzy. Wtedy już nie ma zmiłuj się, tylko jest to, co nas szykuje jeden tańszczaniec, znaczy do boksu. Nie potrafię się boksować, nie lubiłem boksu, mimo że mieszkałem z jednym z trenerów boksu, właściwie w jednym mieszkaniu. Tak, dlatego że ten człowiek, no krótko mówiąc, w tamtych czasach 50. latach, po 50. Dokładnie, jakby to nazwać? Nie było takiej formy, ale była taka forma po cichu. Po prostu zameldował moją babcię w tym mieszkaniu. I w tym mieszkaniu mieszkała moja babcia. A on się wyprowadził. To nie było, jak to się mówi, za darmo. O, tak to by można było powiedzieć. Dzisiaj to już dawne czasy są, ale taki fakt. Dlatego też miałem fortepian i 2 pianina w tym mieszkaniu, ponieważ moja babcia nie mogła się wyzbyć pianina swojego, bo je bardzo kochała. Z kolei mój dziadek z taty strony był muzykiem, no więc był fortepian, no i pianino. No więc wyobraźcie sobie w mieszkaniu 2 pianina i 1 fortepian. Fortepian ze mną poszedł, nawet jeszcze jak mieszkaliśmy w blokach, to przenieśliśmy do bloków fortepian. To był duży, znaczy czy duży? Nie, to nie był duży, taki, to się chyba nazywa 3/4, chyba tak to się nazywa. Nie był duży. Znaczy był taki jak zajmował tyle miejsca, co duży tapczan, naprawdę duży tapczan, taki potężny tapczan, jak były te takie dwuosobowe, wielkie tapczany z taką rurą pośrodku, tam wiecie, pod głową taką i on się tak odginało i się podnosiło, takie coś wielkie to tapczanisko było. To on był mniej więcej taki jak ten przepiękny dźwięk miał i jak przez telefon czasami któryś z kolegów przyszedł, a to dziwne, że wszyscy moi koledzy grali, a ja jedyny nie grałem. Także ja nie gram na żadnym instrumencie, nie miałem czasu na to. Zresztą chyba nawet nie chciałem. I niektórzy zostali profesorami. Już nie żyje jeden z moich dobrych znajomych. Profesor tutaj, jeden z najlepszych akompaniatorów Polski. No ale nie żyje. No szkoda, że nie żyje, bo bym go zaprosił i porozmawialibyśmy o bardzo dawnych czasach, bardzo dawnych, naprawdę bardzo dawnych. I jak to w muzyce i jak to wygląda, ale za to są młode pokolenie wspaniałych kompozytorów i też podejrzewam, że będzie jeden z pierwszych w ogóle w setce osób, bo już powiedział, że zaszczyt. A ja też jestem zaszczycony, że on, ponieważ postać niesamowita i niesamowite rzeczy komponuje, bo właśnie komponuje takie koziorożcowate. I ta muzyka jest taka koziorożcowata. Mimo że sam jest znakiem, nie będę mówił jakim, ale nic nie ma wspólnego z koziorożcem, a jednak coś w tym jest. Jest czuć taką finezję, taką
jak słuchacie muzyki, to spójrzcie, spod jakiego znaku jest. Spójrzcie, jak gra Chopin, jak gra Grieg, jak no nie patrzmy na Rubinsteina, bo Rubinstein był tylko pianistą, także faktem, że Rubinstein nie wiem, czy najlepiej odgrywał rolę, znaczy najlepiej grał Chopina. Ja bym się tak, ale wolę Paderewskiego. Wolę Paderewskiego, jak słucham, to wolę, a najbardziej lubię Daiga-Songa. Daiga-Song robił dla mnie i Pogorelicz, mimo to, że Pogorelicz nie zrobił wielkiej kariery. Nie zrobił wielkiej kariery, ale jednak grał z taką typową lekkością. W tej chwili mojego kolegi syn, postaram się, jak tylko przyjedzie do Polski, postaram go się ściągnąć, bo jest pianistą i jest właśnie takim asem numer 1 w świecie. Bo są to postacie niesamowite. Jednak pianiści odnoszą, no to jest jakby inna forma działania, tak jak i na skrzypcach, tak jak i na wiolonczeli. Byłem na koncercie pana Rostropowicza, to po prostu wbił mnie w fotel wtedy tą wiolonczelą, jak on zaczął. To jest wirtuoz, to no nie ma gadania. On wtedy przyjechał właśnie z Sankt Petersburga i wtedy jechał do Izraela, chyba już na stałe. To po prostu ja wtedy wyszedłem z tego koncertu zachwycony. Nigdy nie lubiłem wiolonczeli, a w tym momencie pokochałem ten instrument. A to też jest, wiecie, skrzypce w ogóle te smyczkowe instrumenty, czy należą do koziorożca, nie wiem, musiałbym porozmawiać z kimś, ale na pewno koziorożcem jest wiolonczela. Na pewno, bo to jest największy, chociaż może byśmy się sprzeczali, że jest jednak skrzypce. Nie wiem, trzeba by to posiedzieć i popatrzeć, jak to wygląda, bo to też są dźwięki, przecież muzyka niebieskich sfer jest, no jednak muzycy, co tu ukrywać, sporo muzyków zajmowało się astrologią. To nie jest tak, że nie. Sporo. Chociażby Kepler, chociażby. No sporo było naprawdę muzyków. Także tutaj to nie ma tak, że muzyka jest poza astrologią. Nie. Muzyka jest bardzo bliska astrologii i muzycy są, którzy byli astrologami i czynnymi astrologami. To nie tak. I nawet tylko nie wiem kto, jeden z profesorów, tylko chyba w Warszawie, że się nie mylę, tworzył talenty dzięki astrologii. Dzięki astrologii stworzył kilka talentów. Po prostu umiał tak ustawić kosmogram i tak ustawić, przemówić do tego dziecka, tak? Bo to dziecko, czy tam młodzieniec, czy młoda osoba, że wyzwala ogromne talenty. I można to zrobić. Można to zrobić. Jest to trudne, ale można. Można dzięki astrologii, to są terminy na przykład, chociażby terminy zapisów, terminy działania. Ja w swojej karierze, znaczy to nie tak, tylko w swojej karierze była możliwość po prostu, który ma być wiecie, w przesłuchaniach. I wybierałem godzinę przesłuchania, bo była taka możliwość. I wiem, że przeszedł. Wiem, że przeszedł, bo potem mama mi dzwoniła, że fantastycznie poszedł ten koncert. A miał do wyboru, czy być pierwszym, drugim, czy trzecim. Zawsze w sztuce liczy się pierwsza osoba. To, co zrobiły dziewczyny, błąd, jak mnie
jako prelegenta przepraszały, że jestem pierwszy, a ja mówię, nie, w porządku, w sztuce zawsze się jest najwyżej ceniony i sztuka jako pierwsza. No, a jako sztuka astrologii i malarstwa, no to stałem się pierwszy. Nie słyszałem o żadnym muzyku w Polsce, żeby był astrologiem i żeby oprócz tego pana profesora, ale chyba już nie żyje. Bo tak, no, nie pamiętam jak Maja miała nazwisko, bo miała imię Maja. Była numerologiem i w teatrze była programowym dyrektorem w którymś z teatrów i też kariery potrafiła numerologicznie doprowadzić do perfekcji. Większość aktorów, tych, których znacie, to ona im robiła ten portret numerologiczny i też budowała ten start. Bo to jest start. Przede wszystkim to jest moment startu, kiedy dziecko wasze wkracza w jakieś zmianę szkoły, czy zmienia profesora, czy coś, to jest start. I teraz w zależności, teraz mamy nowy rok i będziemy omawiać ten nowy rok. Nowy rok zeszłoroczny jest inny, ten start i zawsze jak patrzycie, one są szalenie podobne. Ja zresztą to będę omawiał w Sylwestra, chyba w Sylwestra będziemy sobie pokazywać ten rok albo w nowy rok. W nowy rok chyba raczej bardziej. Że będziemy pokazywać sobie te dwa kosmogramy, jak one wyglądają, jakie są różnice pomiędzy jednym a drugim. To zrobimy takie sobie 3, tak? Zrobimy sobie w tym. I wtedy omówimy, który rok po prostu będzie wam łatwiej zrozumieć, dlaczego warto w pewnym momencie udać się do astrologa, czy warto to zrobić. Przede wszystkim w wybraniu szkoły, w starcie jakimkolwiek, czy założeniu firmy, czy tego, czy innych rzeczy. Firmom jest gorzej, dlatego że z firmą jest taka sytuacja, że czasami tylko raz w życiu możecie otworzyć firmę. A potem, jeżeli nie przegapicie ten moment, to potem będziecie się błąkać. Bo niby zawsze można otworzyć firmę. W rzeczywistości takich punktów naprawdę, które można otworzyć firmę, w roku jest 1. W roku. W waszym kosmogramie są jeszcze 4 punkty, czyli razem macie już 5. Przypuśćmy, że te 5 punktów już wykorzystaliście 2, bo wam nie poszło, bo coś tam, albo zachorowaliście, albo coś, jakieś sytuacje były, że przeszkody jakieś nie wykorzystaliście, albo wam się nie chciało pójść, czy tam jeszcze coś. Czy można na tych punktach zbankrutować? Zawsze można zbankrutować. Bankructwo jest najprostszą rzeczą. Trzeba w astrologii też, żeby dojść do sukcesu, trzeba bardzo ciężko pracować na sukces. Takim przykładem jest Dawid, którego poznacie, ten, który prowadzi ze mną tutaj te streamingi i on wam opowie, jak było ciężko. Łukasz, który jest dziennikarzem, też wam kiedyś opowie, jak było ciężko, jak było bardzo ciężko. To dzisiaj mam taką panią z Krakowa, która wie, jak jest ciężko. Właśnie dzisiaj żeśmy rozmawiali. Jak jest ciężko. To jest niewiarygodnie ciężko, ale z perspektywy czasu, jak się widzi, nic się nie dzieje. Jest ciężko, ale nic się nie dzieje. Ani nie idzie się, przypuśćmy, do przodu, ani nie idzie się do tyłu, tylko się jest w tym miejscu, w którym się powinno być. Bo pójście do przodu to można pogalopować i dostać się po prostu, żeby kuska nie skakała, to by sobie nóżki nie złamała, tak? Na tej zasadzie, więc nie ma sensu pędzenia do przodu. Jak jest moment, tak, ale przez te ostatnie, przypuśćmy, 5 lat, absolutnie nie pozwalam na żadne pchanie się do przodu. Oczywiście są firmy i są ludzie, no tak, przypuśćmy, akurat tutaj rozmawiamy o Dawidzie. Dawid zrobił ogromną karierę. Szymon w tej chwili też robi ogromną karierę, mimo że zna czas.
nie pilnuje jego tak bardzo ostro, ale sporo osób pilnuje bardzo ostro, właściwie studentów przede wszystkim, bo najbardziej lubię studentów, bo oni są najbardziej pokorni, bo ci wszyscy, które, ale wiesz, to się nie da, to tamto, nie da się, co ty gadasz? Weź zlikwiduj to. No co to opowiadasz? Nie będę likwidował tego. Ja przepatrz, zobacz. Ja nie mówię wyraźnie, bo i tu jest właśnie ten mankament, że w firmie, po pierwsze, my musimy być koziorożcami, bo to jest nasza kariera. To jest ta korona, o której wczoraj mówiłem. Jak macie koronę, to odpowiadacie. Odpowiadacie za własne królestwo. I to królestwo zawsze można zniszczyć. Zawsze można podpalić Rzym. Zawsze. I zawsze można w kielichu zobaczyć w karczmie Rzym. I potem gdzie uciekniesz? Na księżyc, chłopie. No co ty? To nie jest interes. Słuchajcie, żegnam was. Było miło. Jutro się spotykamy, a wy dzisiaj. To Wigilia, tak. Także nie wiem, o której się będziemy widzieć, jak będziemy się widzieć, zupełnie się nie orientuję. Trzymajcie się. Dobranoc, a tutaj takie pogaduchy o astrologii. No widzicie, jak to jest. Trzymajcie się, dobranoc. Z Bogiem.